Zapraszam Was na audycję o rynku nieruchomości, w której poruszymy trzy bardzo istotne tematy. Po pierwsze, temat, czy deweloperzy, a w zasadzie dlaczego deweloperzy wyłudzają Wasze dane osobowe, czym Wam to grozi, czy rząd z tym coś robi, czy też może zamierza robić i czy w ogóle rząd na przykład zamierza zwiększyć w jakiś sposób przejrzystość polskiego rynku nieruchomości mieszkalnych, tak żeby ci kupujący nie byli wykorzystywani w cudzysłowie przez profesjonalistów tego rynku, nie tylko zresztą deweloperów. Ponadto porozmawiamy o polaryzacji rynków mieszkań. To ważne, bo to będzie hasło, którego waga będzie rosła w najbliższych latach, a także omówię ankietę o tym, co sądzicie o przyszłości, najbliższej przyszłości rynku nieruchomości mieszkalnych? Też będzie ciekawie. Jeżeli w ogóle interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy panujące na tym rynku, zmiany w prawie, no to koniecznie subskrybuj ten kanał. Przy okazji jestem wdzięczny wszystkim, którzy są naszymi patronami w serwisie Patronite. Zapraszam do patronowania, bo dzięki Wam możemy ubogacać nasze audycje o więcej informacji i zapraszam też na stronę symen24.pl, gdzie po pierwsze znajdziecie kursy online o obrocie nieruchomościami, ale też znajdziecie vlog, na którym znajdziecie niektóre nasze audycje z kanału YouTube wzbogacone o dodatkowe dane, które właśnie na YouTubie się po prostu nie zmieściły. Omawianie tych trzech tematów zacznę od najkrótszego, czyli od omówienia ankiety i Waszych odpowiedzi, jak Waszym zdaniem zmienią się ceny mieszkań na koniec 2025 w stosunku do tego, co jest w styczniu 2025. Dodam od razu, że w tej ankiecie nie mogliśmy niestety zadać pytania, czy uważasz, że ceny nieruchomości się nie zmienią, a nie mogliśmy dlatego, że tu YouTube dopuścił tylko 4 odpowiedzi. Odpowiedzi udzieliło ponad 560 osób. Nie badaliśmy, kim są te osoby, więc nie wiemy, czy są to inwestorzy, czy kupujący, ale w każdym razie 28% powiedziało, że ceny spadną o więcej niż 10%. 48% odpowiedziało, że ceny spadną, ale o mniej niż 10%. 18% ankietowanych powiedziało, że ceny wzrosną o mniej niż 10% i znowu 6% ankietowanych odpowiedziało, że wzrosną ponad 10%. Oczywiście ta ankieta nie pokazuje, z jakich miast pochodzą te osoby, a to wiąże się właśnie z drugim tematem, czyli z polaryzacją rynków mieszkań, która się będzie nasilać w najbliższych latach i w zasadzie ona stanowi taką kluczową informację, którą powinni brać pod uwagę wszyscy, którzy chcą na przykład zarabiać na rynku nieruchomości, czy to inwestując w kupowanie i sprzedawanie, w kupowanie, przerabianie i sprzedawanie, czy też w kupowanie i wynajmowanie nieruchomości. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mamy w Polsce migrację z mniejszych ośrodków do większych. Jednocześnie mamy też do czynienia z zapaścią demograficzną oraz z tym, że nazwijmy to import nowych obywateli nie nadąża za zapaścią demograficzną wśród dotychczasowych obywateli naszego kraju, co oznacza, że według większości prognoz, a w szczególności tych profesjonalnych prognoz, liczba ludności ma się znacząco zmniejszać w różnym tempie, w zależności jaki wariant takiej projekcji zostanie wybrany, ale to ma być spadek ogólnej ludności Polski oraz przenoszenie się do dużych miast powoduje, do kilku dużych miast dodam, powoduje, że po prostu zapotrzebowanie na nieruchomości, czy to do mieszkania, czy do wynajęcia, w wielu miejscowościach w Polsce będzie zaspokojone, a nawet można powiedzieć,
że po prostu będzie wręcz polowanie na potencjalnych kupujących lub potencjalnych najemców. Natomiast w niektórych miejscowościach na razie ci kupujący będą mieli gorzej, chyba że rozwinie się podaż. Do tej podaży jeszcze wrócę. W każdym razie to oznacza, że jeżeli chcesz inwestować w nieruchomości w najbliższym czasie, to już nie będzie tak łatwo, że cokolwiek kupisz, to zawsze będzie rosło. Nie. Po prostu te małe miejscowości mogą przynieść tobie stratę. I dlatego musisz też zachować ostrożność, czytając często powtarzane w mediach informacje, jak to bardzo opłacalny jest stosunek ceny do czynszu dla tych, którzy chcą żyć z wynajmowania w małych miejscowościach. Tak się zdarza. Ceny są niskie, czynsze czasami są wysokie, ale te czynsze są często życzeniowe. Ceny są niskie, bo nikt tam nie chce mieszkać po prostu, a w ogóle jeżeli tam już trafi ci się najemca, to jeżeli on odejdzie, to może się okazać, że znalezienie nowego najemcy będzie trwało długo i to mieszkanie będzie stało puste miesiąc, 3 miesiące, pół roku, a nawet rok. To taka inwestycja w puste mieszkanie, które jest przeznaczone do zarabiania na wynajmowaniu, raczej nie ma sensu. To znaczy, że powinieneś w takim razie interesować się dużymi miastami. Ale w tych największych miastach już w tej chwili wchodzi powoli, jeszcze nie w ogromnie dominującym stopniu, ale to będzie narastać, działalność firm, które zajmują się najmem instytucjonalnym. Firm, które profesjonalnie budują domy, całe osiedla mieszkań przeznaczonych na wynajem. I jeżeli jesteś takim prywatnym wynajmującym, to zastanów się, czy gdybyś chciał być najemcą, to wolisz wynajmować od osoby prywatnej, czy od firmy profesjonalnej? Od osoby prywatnej, która może ci nagle powiedzieć, ale to mieszkanie jest mi teraz potrzebne, więc proszę się wynieść. Albo dobrze, popsuła się u pana spłuczka, to proszę sobie samemu wezwać hydraulika. Czy też w profesjonalnej firmie, która po pierwsze nie powie ci, że nagle potrzebuje tego mieszkania, bo jego córka wraca z zagranicy, bo ta firma nie ma po prostu takiej córki. A po drugie przyśle ci hydraulika w ciągu kilku godzin, a może następnego dnia. Zastanów się, co jest lepsze. Ta lepsza usługa po prostu będzie wypierała gorszą i wielu najemców będzie wolało zapłacić na przykład 100 zł więcej po to, żeby wynajmować mieszkanie od profesjonalnego wynajmującego. Niestety tak będzie. Póki co w Polsce rozwój tego rynku jest bardzo powolny, ale moim zdaniem nieuchronny. No i trzeci temat dotyczący wyłudzania danych osobowych przez deweloperów, a raczej w ogóle przejrzystości rynku i działań rządu. I powiem tak, że doceniam to, że pani minister Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na problem, który bardzo często był podnoszony przez wielu specjalistów rynku nieruchomości. Na to, że jeżeli chcesz kupić mieszkanie na rynku pierwotnym od jakiegoś dewelopera, to bardzo często w żaden sposób, w prosty sposób nie możesz dowiedzieć się, ile to kosztuje. Żeby pozyskać taką wiedzę, to musisz wypełnić jakiś formularz, podać dane, nawiązać kontakt z działem sprzedaży i wtedy oni łaskawie podadzą ci informacje albo wręcz zaproszą cię na jakąś rozmowę, żeby podać ci tę tajną informację, ile musisz zapłacić za takie mieszkanie. Po pierwsze, jest to oczywista strata czasu dla ciebie, jeżeli szukasz mieszkania. Po drugie, dlaczego masz komuś, kto ma ci podać mieszkanie i ty nawet nie wiesz, czy je chcesz kupić, tylko chcesz się zorientować, jaka jest cena, bo może chcesz je kupić, albo chcesz rozważyć różne oferty, dlaczego masz temu komuś podawać swoje jakiekolwiek dane osobowe, chociażby tylko swój adres e-mail. Dlaczego jesteś do tego niewolony? Dlaczego w dodatku
w tych ofertach deweloperów bardzo często nie możesz zorientować się w sposób prosty, jaka jest cena. No bo mówią Ci na przykład, dobrze, cena mieszkania jest tyle, X, za powierzchnię użytkową, za metr użytkowy, ale musisz też dopłacić ileś za komórkę, albo musisz ileś dopłacić za miejsce garażowe, miejsce postojowe. Dlaczego w ogóle musisz za to dopłacać? Może nie chcesz tej komórki? Może nie chcesz tego miejsca garażowego? I od razu chcę wyraźnie zaznaczyć. Ja wcale nie krytykuję deweloperów, że tak robią. Oni działają w granicach prawa. Po prostu prawo im na to pozwala. I takie utajnianie sprzedaży, utajnianie różnych parametrów, czy też wprowadzanie pozornych jakichś promocji dla nich jest opłacalne. I trudno się dziwić, że przedsiębiorca działa w ten sposób, że wykorzystuje prawo dla swoich korzyści. Bo gdyby tego nie robił, a jest jakąś spółką na przykład akcyjną, to potem przychodzi na końcu rada nadzorcza albo akcjonariusze i mówią, dlaczego ty zarabiasz mniej niż mógłbyś, bo po prostu jesteś taki uczciwy i podajesz cenę w sposób jawny. Przecież w ten sposób tracisz informacje o osobach poszukujących. Utajnij cenę, a wtedy będziesz znać dane osobowe tych ludzi i będziesz mógł ich poddawać rozmaitym technikom sprzedaży, rozmaitej presji wręcz, czy też być może czasami nawet manipulacji. Jeszcze raz podkreślam, nie uważam, że deweloperzy łamią prawo. Oni działają w ramach prawa. Pytanie, dlaczego jest takie prawo, skoro Polska, Unia, cała Europa wręcz chroni swoich konsumentów. Jeżeli jakiś przedsiębiorca w Polsce wprowadza jakiś towar i twierdzi, że jest promocja, to ma obowiązek podać, jaka była najniższa cena tego towaru w ciągu ostatnich 30 dni. Każdy przedsiębiorca, oprócz dewelopera. Dlaczego tak jest? Szczerze muszę powiedzieć, że te działania minister Pełczyńskiej-Nałęcz, czy w zasadzie jej spostrzeżenia na temat polskiego rynku mieszkaniowego są kolejnym przykładem trzeźwych jej spostrzeżeń na temat rynku, tak samo jak jej krytyczne stanowisko wobec programu dopłat do kredytów mieszkaniowych, który najczęściej kończy się tym, że po prostu ceny rosną i tak naprawdę tylko pozornie korzystają kupujący, a najbardziej z tego programu korzystają ci, co mają te nieruchomości do sprzedania. A w dodatku taki program dopłat do kredytów ma tę wadę, jeżeli jest zwrócony również dopłat do kredytów mieszkań kupowanych na rynku wtórnym, bo nawet trudno powiedzieć, żeby taki program wtedy mocno wspierał budownictwo nowych mieszkań. Pozostaje tylko wyrazić żal, że minister Pełczyńska-Nałęcz nie jest ministrem rozwoju i technologii, więc ona nie rządzi polskim rynkiem mieszkań, na którym zresztą, jeżeli chodzi o ustawy, nic się nie wydarzyło w 2024 roku. Są jakieś mniej lub bardziej niejasne, a czasami wręcz tajne zapowiedzi obecnego ministra, że on niby wprowadzi jakiś program dopłat, ale go teraz nie będzie ogłaszał, bo są źli ludzie, którzy mogliby go skrytykować. Zapowiedział też oczywiście ustawę, która ma zwiększać dostęp do ziemi. Trochę taką nieśmiałą, ale zawsze jest to kierunek w dobrą stronę. Ale właśnie, i teraz wróćmy do jeszcze jednego zagadnienia przejrzystości rynku. Już to minister Buda, ten był z rządu PiSu, który przestał sprawować władzę w 2023, a mamy rok 2025, to już ten minister miał zamiar wprowadzić portal, który prezentowałby umożliwiałby łatwy dostęp do informacji o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości. To był już jego pomysł i muszę powiedzieć, że chyba obecna koalicja, która przejęła w 2023 roku władzę, uznała, że ten pomysł jest całkiem sensowny, bo przecież pamiętajmy, że oni dużą część działań podjęli w celu zwalczania czy też deprecjacji
pomysłów swoich poprzedników. A ten akurat pomysł pozostał w ich programach i w zasadzie w 2024 roku słyszeliśmy, że ten program stworzenia takiego portalu z łatwym dostępem jak najbardziej jest dobry, należy go realizować. Ten program zresztą przechodził z jednego pomysłu, z jednej ustawy do drugiej ustawy, do jej pomysłów. Nie ma go. Jest rok 2025, tego portalu nadal nie ma. Dodam też, że może nie wiecie, ale w ogóle o cenach transakcyjnych mieszkań w Polsce możecie się dowiedzieć. Chciałem powiedzieć już z łatwością, ale ugryzłem się w język. Stąd to moje przed chwilą słyszalne zawahanie. Tak, w tych powiatach dowiecie się o cenach. Ceny transakcyjne nieruchomości są jawne dla każdego, kto chce się o nich dowiedzieć. Nie tylko dla rzeczoznawcy majątkowego, ale dostęp do nich nie jest łatwy. No, po pierwsze dlatego, że są to informacje płatne. Po drugie, trzeba wypełnić jakiś skomplikowany mniej lub bardziej dla laika formularz, który mówi chcę te dane, a tych nie chcę, z jakiego okresu, jakich nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś to robi po raz pierwszy, to na pewno będzie to dla niego uciążliwe, a być może nawet drogie. No poza tym też trzeba pamiętać o opóźnieniu w informacjach o tych cenach i na przykład rzeczoznawcy bardzo często narzekają na to w różnych powiatach bywa różnie, ale na przykład narzekają na to, że dane takie zbiorcze o tych transakcjach usystematyzowane w formie elektronicznej dostępne, no to są o informacjach, które miały miejsce o 3, 4, 5 miesięcy wcześniej. A te późniejsze informacje, jeżeli chcą oni je uzyskać, to muszą po prostu przeglądać akty notarialne, co zajmuje im mnóstwo czasu. A przecież taka informacja i pomysł w ogóle takiego nowego portalu o cenach transakcyjnych nieruchomości, zapewniającego przejrzystość rynku dla osób kupujących, ale też dla sprzedających w sumie, polega na tym, że te informacje powinny być w miarę świeże. W momencie, kiedy rynek dynamicznie się zmienia, no to co nam daje informacja sprzed pół roku? Co daje informacja na przykład w maju 2024 o cenach nieruchomości mieszkalnych w grudniu 2023, skoro w międzyczasie już od 5 miesięcy nie działał główny czynnik napędzający wzrost cen, czyli bezpieczny kredyt 2%. Rynek nieruchomości oczywiście jest nieruchomy, jest powolny, ale jednak tutaj też zachodzą zmiany i czasami te zmiany są bardziej dynamiczne. A tak jak powiedziałem, ta informacja o cenach nieruchomości sprzedawanych w danej okolicy i danego typu byłaby szczególnie przydatna dla dwóch grup. Po pierwsze, dla tych, którzy muszą nieruchomości sprzedać, a po drugie dla tych, którzy muszą nieruchomości kupić. I jedni i drudzy nie są profesjonalistami na tym rynku. Nie żyją w środowisku, nie wiedzą, co się dzieje na rynku, nie wiedzą bezpośrednio od swoich kolegów i też nie obserwują na bieżąco transakcji. To, żeby oni cokolwiek mogli na tym rynku działać i nie popełniali dużych błędów, no to właśnie pomogłoby im w tym źródło będące takim portalem, którego nie ma. Reasumując dzisiejszą audycję, w Waszej opinii, w opinii ankietowanych, większe jest prawdopodobieństwo tego, że ceny nieruchomości będą spadać niż to, że będą rosnąć. Należy jednak pamiętać o wspomnianej przeze mnie polaryzacji i nasilającym się teraz, ale także w przyszłości jeszcze bardziej istotnym zróżnicowaniu rynków pomiędzy tymi lokalizacjami, do których będzie parcie nowych mieszkańców, a tymi, z których ludzie po prostu uciekają. No i też trzecia rzecz, czekamy. Może minister Pełczyńska-Nałęcz ma jakąś sprawczość, może nie, przekonamy się, ale może wreszcie w jakiś sposób, jakieś działanie
zwiększające przejrzystość na rynku obrotu mieszkaniami nastąpi. No, przypominam, pomysł był już pisowski 2023. Mamy 2025 i nic się nie wydarza w tej dziedzinie. Może wreszcie się wydarzy. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, chcesz wiedzieć, jak zmieniają się ceny, no to dopóki nie ma tego portalu, to z pewnością zalecam subskrybowanie naszego kanału, ale też tak szczerze mówiąc, to może jak ten portal powstanie, też przydadzą się Tobie informacje o tym, co obiektywnie dzieje się na rynku, wytłumaczenie trendów, wytłumaczenie dlaczego coś się dzieje, informacje o zmieniającym się prawie, bo to też wpływa na ceny nieruchomości. Zapraszam do wspierania nas, czy to na kanale YouTube, czy na kanale Patronite. Będziemy wdzięczni, dzięki Wam będzie się ten kanał lepiej rozwijał. Wspierający zawsze dostają więcej. Sprawdź na przykład to, co oferuje playlista dla wspierających. No i cóż, trzymajcie się.